Jest dobry zwyczaj, żeby rozmowy z artystą, takim jak pan, kompozytorem, którego utwory grają wszystkie wielkie orkiestry świata, o którego muzykę filmową zabiegają wielcy reżyserzy, żeby rozmowę zacząć od kameralnego pytania, które cofa nas do początków. I to jest proste, konwencjonalne pytanie. Czy pamięta pan swoją pierwszą, prawdziwą fascynację muzyczną? To było w czasie najpierw okupacji Lwowa przez czerwonych, a potem przez brunatnych. To był u nas w kamienicy, mieszkał taki krawiec, Izraelita, nazywał się, pamiętam jego nazwisko, Cygan. I on grywał na fortepianie i takim pierwszym właściwie utworem, który mnie zafascynował, przychodził do nas czasem. I to był utwór, który się nazywał Na perskim rynku, niejakiego Ketelbeja. Zresztą ten utwór do dzisiaj czasem gdzieś tam słyszę przez radio. Taka muzyczka sobie oczywiście rozrywkowa, ale dla mnie wtedy to było wrażenie takie, jakie dzisiaj robi na mnie, nie wiem, 9. symfonia czy Missa Solemnis Beethovena. To było coś niesłychanie poważnego, potężnego. To nie było tylko brzdąkanie przez ścianę, tak? Nie. On przychodził do nas, do mieszkania i grywał u nas. Dlatego, że mój ojciec, który był lekarzem, on uczył się kiedyś na fortepianie i właściwie uważał, że ten zawód lekarza to jest taki, czymś trzeba zarabiać pieniądze, a właściwie najwspanialsze, najwznioślejsze zajęcie człowieka to jest sztuka. No a jeszcze do tego matka była aktorką, więc w ogóle w domu była taka atmosfera, że ja byłem wychowywany w tym, że właściwie wszystko to, co się robi, nie wiem, lekarz, inżynier, ktokolwiek inny, że to są takie zajęcia właściwie przyziemne, a właściwie jest tylko sztuka, jest tylko teatr, tylko muzyka, tylko poezja i tak dalej. Ale kiedy kazano mi grać, to okazało się, że to się dobrze o tym mówi, że to jest wspaniałe, ale jak trzeba to robić, że jest to potwornie męczące i nudne. Ale wróćmy do muzyki może, zostawiając na moment biografię, bo wychodzi z tego, że ambiwalentny był pana do niej stosunek, bo cudowne dźwięki, które układają się w jakąś harmonię z jednej strony, a z drugiej strony straszliwa katusza siedzenia przed klawiaturą. Dobrze się słucha, ale ciężko się to produkuje, ciężko się to robi. Więc skąd się wzięło komponowanie? Jako ucieczka przed tą nudną klawiaturą? Tak, zdecydowanie tak. Mnie to męczyło, mnie to nudziło. Grać trzeba ciągle. To jest to minimum, jak mówią, te 4 godziny dziennie. To jest absolutnie dla mnie nieznośne. Życie jest tak wspaniałe. Jest tyle cudownych rzeczy do zrobienia, chodzenie chociażby po takim parku, jak tutaj, nie wiem, zabawa z kotem, rozmowa z żoną, czytanie książek, tysiące cudownych rzeczy, chodzenie ulicami, patrzenie na ludzi. I powinno siedzieć tych 4, 6, 8 godzin przy fortepianie. I poza te wieczory, w ogóle jestem domatorem, to trzeba się ubrać, we frak, w białą koszulę, wszystko, w czego nie znoszę, trzeba iść na ten koncert wieczorem. Nie, wieczorem ja leżę na kanapie, oglądam telewizję, czytam książki, rozmawiam z żoną, palę papierosy, nudzę się. Natomiast trafił mi się, Pan Bóg mi podarował, zobaczył, że ja jestem leniem urodzonym, i podarował mi zawód dla leniów. A co pan odczuł w momencie, kiedy pan sobie uświadomił, że pan może komponować? To jest jakieś poczucie właśnie wybrania, daru, czy może zobowiązania? Co się czuje, kiedy pan wie, że pan może tworzyć tą muzykę, którą ktoś będzie musiał odtwarzać, czy będzie chciał odtwarzać? Tak, ja się przyznaję do tego, że ja się poczułem troszeczkę wywyższony, że to jednak jestem. To po tej atmosferze domowej, że skoro najważniejszą, największą rzeczą w życiu jest sztuka, a zwłaszcza twórczość, to ja się poczułem rzeczywiście czymś jakby ponad tłum. Ale czy to też pociąga za sobą poczucie zobowiązania jakiegoś? Ja dlatego o to pytam, że Witold Lutosławski uważał, że człowiek obdarzony talentem to jest człowiek, który jest zobowiązany wobec reszty tej niewybranej, że musi to przekazywać. Czy pan miał poczucie czegoś takiego?
Żeby mieć poczucie obowiązku wobec innych, no to trzeba mieć poczucie, że ma się coś do powiedzenia. Ja je czasem miewam wtedy, kiedy to potwierdza reakcja słuchaczy, reakcja ludzi, którzy chcą mojej muzyki słuchać, to wtedy mi się wydaje, że może rzeczywiście mam jakiś obowiązek, ale ja tak ciągle nie bardzo wierzę, że to jest takie ważne, że świat czy Polska nie może się beze mnie obejść. Wróćmy jeszcze do samej muzyki. Znawcy twierdzą, że to jest najczystszy rodzaj sztuki. Jak pan siada przed pustą kartką, na której ma pan zapisać dźwięki, to co to dla pana jest? Czy to jest odkrywanie reguł, które są zapisane w naturze, które tkwią gdzieś, czy to jest czysta kreacja? Czym jest komponowanie? Czy to jest odkrywanie? No, ja mam stale to poczucie, że nawet może jeżeli nie, że wszystko zostało powiedziane, nie, właściwie wszystko zostało powiedziane, no może rzeczywiście warto dalej kontynuować twórczość w jakiejś takiej formie, no jakby poszukując form dostosowanych do rozwoju człowieka, do rozwoju świata, do współczesności. Natomiast ja mam cały czas poczucie, że nie byłoby nas dzisiaj, gdyby nie było wszystkich wielkich z przeszłości i że to jest, że my cały czas z tego czerpiemy, że właściwie niczego nowego nie da się odkryć, a jeżeli nawet są takie okresy, że komuś się wydaje, że coś nowego zostało odkryte, to potem się jednak wraca do tych starych wartości, nie wiem, Bacha, Monteverdiego, Mozarta, chorału gregoriańskiego, muzyki ludowej. Czy komponując pan kieruje się logiką dźwięków, czy też logiką emocji? Czy pan buduje emocje, czy buduje pan abstrakcyjną konstrukcję dźwiękową? Właściwie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Do momentu postawienia pierwszej nuty na papierze logiką emocjonalną. A kiedy się zaczyna zapisywanie, to już wyłącznie logiką dźwięków. To jest naprawdę odpowiedź bardzo dokładna na pańskie pytanie. Od chwili, kiedy się zaczyna pisać, kończy się Polska, kończy się Bóg, kończy się życie, kończy się wieczność, kosmos, człowiek. Zostają wyłącznie nuty. Natomiast to trwanie tego motywu emocjonalnego poprzez okres już realizacji, no to jest właśnie to, co się nazywa grafomanią. Ja miałem kiedyś odwiedziny młodego człowieka, który przyniósł mi utwór na skrzypce. Jak wiadomo, skrzypce mają 4 struny, więc można na nich wykonać i to z trudem akord 4-dźwiękowy. On pisał akordy 11-dźwiękowe, 7-dźwiękowe. Ja mówię, proszę pana, no ale jak to właśnie, bo przecież to na skrzypce jest, to więcej niż 4 dźwięki być nie może. Ale cóż, to jest nieważne, wie pan, czy to jest utwór o czymś tam, już nie pamiętam o czym, prawdopodobnie o Bogu, czy o Polsce, czy o czymś takim, prawda? Więc nie, jak się zaczyna pisać, to już są tylko nuty, tylko nuty. Tu dotykamy czegoś, co chyba dla pana jest bardzo ważne, a mianowicie rzemiosła. Pan w swoich wypowiedziach podkreśla, że rzemiosło w muzyce, jak rozumiem w sztuce, w ogóle jest niezwykle istotne. Że ono wyprzedza przesłanie właśnie, o którym pan mówi, czy myśl. To jakby przychodzi później, to można nawet dopisać później, to pewno robią krytycy w większej mierze. Dlaczego rzemiosło jest tak istotne? Bez niego nie ma sztuki, bez niego nie ma muzyki? Broń, ja myślę, że dlatego, że chciałem powiedzieć wierzę, ale no wiem. Może nie każdy z tych miliardów ludzi, którzy żyją na świecie, sobie to uświadamia. Ja myślę, że absolutnie każdy wie to samo, co Szekspir, Tomasz Mann, Proust, Chaucer, Homer, Beethoven, że wszyscy ludzie wiedzą to samo. No, wyższością Szekspira jest to, że on to potrafił powiedzieć. Każdego absolutnie dręczy problem być albo nie być. Czy on sobie z tego zdaje sprawę, czy nie. Czy tam, już nie pamiętam, chcę scytować z pamięci, czy przyjąć strzały okrutnego losu, czy podnieść miecz przeciw otchłani. To jest problem absolutnie każdego człowieka w każdym miejscu na tej kuli ziemskiej.
No, Szekspir potrafił to powiedzieć w tych 3 słowach. Ale czy pan jako artysta mógłby nam odpowiedzieć na jedno z trudniejszych pytań, mianowicie co sprawia, że rzemieślnik, bo takich pewno można spotkać, staje się artystą, których jest zdecydowanie mniej? Dla mnie rzemiosło to jest, ale to już powtarzam, dla mnie osobiście, to jest zdolność skonstruowania formy jasnego opowiadania. Jasnego opowiadania. Znaczy ja mniej jestem taki prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, tylko na pewno taki się urodziłem, że nie jestem specjalnie, jeśli chodzi o jakieś detale subtelne muzyki, jakieś tam powiedzmy, to nie jest moja dziedzina. Natomiast wydaje mi się, że ja się urodziłem chciałem powiedzieć z pewną zdolnością, ale tak, no pewno jest to nie jest to takie wielkie, to nie jest megalomańskie słowo chyba, zdolność. No, każdy się z jakąś tam zdolnością do czegoś rodzi. Ze zdolnością do konstruowania takich względnie kształtnych form muzycznych, które mają początek, środek, rozwinięcie, w pewnym momencie umieszczony ten punkt jakby kulminacyjny i zakończenie. To jest też kwestia innego etapu mojego wychowania, to znaczy moich studiów paryskich i właściwie fascynacji od wczesnego, jakby od początków mojej edukacji muzycznej, fascynacji muzyką francuską, znaczy Ravelem i Debussym, czyli tą muzyką, która właśnie stara się nie powiedzieć ani o jednej nuty za dużo. Czasem nawet u Ravela to jest to już jest tak skomprymowane, że mi się wydaje, że jeszcze bym trochę chciał, jeszcze jeden takt, jeszcze 2, ale lepiej jeden takt mniej niż jeden takt więcej. Zgodnie z tym wspaniałym cytatem, którego nie mogę zacytować dokładnie, bo nie mogę go w Alicji w Krainie Czarów wyszukać. To jest ta rozmowa właśnie, to pytanie, jak coś opowiedzieć. No i zacznij od początku, opowiedz wszystko po kolei, a jak dojdziesz do końca, to przerwij. A czy pan ma coś takiego, czy pana to dotyka, czy spotyka jak natchnienie? Czy ja wiem? Wie pani, pewno tak, dlatego że akurat jesteśmy w miejscu dla mnie bardzo ważnym, znaczy jesteśmy troszkę od niego oddaleni, bo to jest kościółek ten stary. W tym miejscu, że tak powiem, jak z tego opowiadania Mrożka, coś mnie zaszło od tyłu. Tu mi się zdarzały takie momenty, że coś mnie tutaj od tyłu zachodziło. Wie pan, tu mi parę pomysłów mi przyszło właśnie w tym parku Kościuszki, w którym siedzimy. Czy ja wiem, czy to jest natchnienie? Nie, ja myślę, że to są jakieś zewnętrzne rzeczy. Ruch na przykład. Ja lubię, tak jak każdy właściwie, prawie każdy lubi podróżować. Ja też lubię podróżować, zwłaszcza daleko, lubię samoloty, ale ja myślę, że to jest potrzeba ruchu i w ruchu przychodzą mi różne pomysły, w ruchu ja rozwiązuję pewne problemy. To chyba mogę powiedzieć w imieniu wszystkich moich, proszę wybaczyć to powiedzenie, ale trudno, muzyka, wszyscy, którzy robimy muzykę i na górze, i na dole, jesteśmy kolegami. Więc mogę to powiedzieć w imieniu kolegi Beethovena, w imieniu kolegi Haydna, w imieniu kolegi Mozarta, w imieniu kolegi Bacha w szczególności i wielu innych, że natchnieniem bardzo często jest zamówienie, konieczność napisania czegoś. To bardzo ciekawa definicja natchnienia, bo zawsze myśli się, mówiąc o natchnieniu, o Bogu, o jakiejś iluminacji, to jest skrzyżowanie życia z talentem po prostu. Nie wie pani, użyła pani słowa iluminacja. To jest coś, o czym bardzo się zawsze boję mówić i jąkam się. Nie, ja miałem takie momenty iluminacji. To jest może za duże słowo, ja wiem, że akurat Panu Bogu zechciało się akurat mnie iluminować. Ale powiedzmy, że
że Bóg jest miłosierny dla wszystkich, więc może okazał się miłosierny także dla mnie. Nie, ja miałem momenty iluminacji i to takie, które można rzeczywiście opisać w sposób bardzo taki ockliwy, dewocyjny, do jakiejś książeczki dla młodzieży. Nie miałem takie momenty na Jasnej Górze i mój utwór Angelus powstał rzeczywiście z moich wielotygodniowych pobytów na Jasnej Górze, z odmawiania jasnogórskiego różańca we wspólnocie. Bo to był zawsze mój największy problem. I jednocześnie szczęśliwy jestem, że to jest moje największe życiowe osiągnięcie. To jest zrozumienie właśnie wiary i uczestnictwa, bycia w Kościele, rozkoszy i radości, bycia właśnie we wspólnocie. Mówi pan o iluminacji, czymś religijnym albo quasi-religijnym, ale jak to się przekłada na jakości muzyczne? Pytam, to są właśnie dwa pytania w jednym, ponieważ wiemy, że ulubionym pana utworem jest Bolero Ravela, nie Pasja Mateuszowa, nie Mesjasz, nie wielkie dzieła religijne, że uważa pan, że w nich ten naddatek przesłania religijnego jest czymś drugorzędnym wobec samej materii muzycznej. To jest troszkę może prowokacyjne takie to. Bo ja wymieniłem Bolero Ravela jako utwór jakby wyzbyty czegokolwiek pozamuzycznego. Że jest to wyłącznie rozwiązanie pewnego problemu muzycznego. Natomiast czystość tych z uporem prowokacyjnie powtarzam to słowo, tych rozrywkowych utworów, żeby jeszcze bardziej prowokacyjnie się wyrazić, kawałków Mozarta, czystość jest boska i ona mówi jakby więcej o Bogu niż patetyczne, ogromne oratoria, gdzie chóry po łacinie deklarują expressis verbis prawdy wiary, naszą wiarę i tak dalej. No, przy tej iluminacji łatwo jest wpaść w to, że właściwie mówimy o rzeczach tak wielkich, że jak to zostanie powiedziane, to jest mniej ważne. Otóż ja na przykład właśnie ten mój utwór Angelus, który jest, to jest Zdrowaś Mario, po prostu to jest niby utwór bardzo tradycyjny, ale w gruncie rzeczy jakiś tam stary awangardzista we mnie tkwił, bo mogę powiedzieć, że jest to jedyny w historii utwór, który zaczyna się odmawianiem różańca. Więc w tym sensie jest to utwór awangardowy. No bo co to jest awangarda? Awangarda to nie jest wymyślanie nowych sposobów gry, nowych sposobów wydobywania dźwięku, tylko zrobienie czegoś, czego jeszcze nie było. Więc takiego utworu jeszcze nie było, który się zaczyna odmawianiem różańca. W tym sensie jest to utwór awangardowy, mimo że jest utwór tonalny, melodyjny, można go zanucić właściwie. Natomiast muszę przyznać, że w tym utworze jest parę miejsc takich, które ja bym poprawił. Bo ta iluminacja to rzeczywiście jakieś to, jak pismo mówi, uniesienie prorocze. Że ja troszkę tak jak ten prorok biblijny wpadłem w uniesienie maryjne, w uniesienie dewocyjne i troszkę w niektórych miejscach o dźwiękach, o nutach zapomniałem. Czyli troszkę tak, może nie na kolanach jak Styka, ale w takim półprzyklęku ten utwór pisałem, więc ostrożnie z iluminacją, nie zapominać o dźwiękach, o ortografii, o gramatyce, o rzemiośle. Wróćmy jeszcze do pytania o publiczność, ale nie tą, która konsumuje czy wysłuchuje utworu, ale jeszcze w momencie tworzenia albo i przed nim kompozytor czy twórca ma wyobrażenie tego słuchacza wirtualnego. I jakby żyjemy w świecie, który dwie skrajności uznaje. Albo tą, że jesteśmy kapłanami sztuki, mniejsza o motłoch, który musi nas zrozumieć, jak nie zrozumie, to gorzej dla niego. Albo też piszemy, wcześniej badając gusta tej publiczności i piszemy pod gusta. Pewnie to są jakby dwa oblicza tego samego grzechu, ale dla Pana, kim jest ten widz wirtualny? Czy Pan go sobie wyobraża?
Proszę pana, no ja przede wszystkim to pan powiedział, że piszemy jakby badając gusta publiczności i pisząc, no mi się wydaje, że to się raczej odnosi do show biznesu, do tego, gdzie są wielkie pieniądze. To się może odnosić do filmu, do muzyki, pop i tak dalej. Natomiast no, w naszym wypadku, oczywiście akurat ja jestem Dr. Jekyll i Mr. Hyde, bo zajmuję, także mam pewne dość poważne powiązania właśnie z tym światem. Ale skoro Państwo zaprosili mnie do tego programu i skoro Państwo ze mną rozmawiają, no to ośmielam się wnosić, że uważają mnie Państwo za twórcę tak zwanego. Ja nie lubię tego słowa w ogóle, twórczość, twórca, ale no to tutaj, no to po prostu to są ludzie, którzy piszą to, co chcą. No, to, co się z tym potem dzieje, to naprawdę, to się potem z tego wysnuwa wnioski. I nawet jeśli się wysnuło z powodzenia jednego utworu wniosek, że publiczność to dobrze przyjmuje, to absolutnie nie znaczy, a no to fajnie, to ja będę to kontynuował. No, wydaje mi się, że tak zwany twórca no po prostu pisze, a to, co się z tym dzieje, to jest naprawdę sprawa już poza nami. Porozmawiajmy teraz o tym, co robi Mr. Hyde. Bo mówi pan, że twórca właściwie pisze to, co chce. Ale jak się zachowuje twórca, który staje się elementem wielkiej machiny show biznesu i pisze muzykę filmową, tak jak pan, w wielkich przedsięwzięciach wysokobudżetowych, gdzie wiadomo, że wszystko odgrywa rolę? Ja pani, no znowu w pytaniu pani jest jakby część odpowiedzi. No powiedziała pani twórca, który robi co chce. No w filmie ja nie mogę robić co chcę. No właśnie. Jak pan To znaczy mógłbym robić co chcę i by po pierwszym filmie by mnie wyrzucili. Może nie w Polsce, ale no na pewno w Hollywood by mnie wyrzucili po pierwszym filmie. Chociaż prawdę mówiąc w Drakuli Coppoli zrobiłem co chcę. No ale to jest wyjątkowy reżyser, to jest wielki, to jest, że tak powiem, gigantyczny outsider i tak dalej, odwieczny, więc tam mogłem sobie pozwolić na wszystko. Ale wracając do szczegółowej odpowiedzi na pytanie, no ja tam nie mogę robić wszystkiego, bo to jest cudze dzieło. No ja zostałem wynajęty, żeby wzbogacić, uzupełnić czyjś utwór, więc ja nie mogę tam sobie pozwolić nawet jeśli na jakieś eksperymenty, no to jednak na tym ścisłym terenie muzyki filmowej, czyli no związku tego z obrazem. Poza tym, no, ja nie mogę tam podjąć żadnego ryzyka. Muszę powiedzieć, że ja się staram pisać możliwie dobrą muzykę do filmu, co może zabrzmieć troszkę dziwnie dla niektórych, no ale no faktem jest, że czasem w filmie muzyka bardzo zła jako muzyka jest doskonała jako muzyka filmowa. Ale nie gryzie pana wtedy sumienie twórcy, jeżeli ma pan świadomość, że pisze pan od taką sobie muzykę? No wie pani, ja staram się nie pisywać muzyki od takiej sobie, do filmu. No jednak jest dość sporo takich rzeczy, które no, można wykonywać na sali koncertowej. No ja mam parę takich rzeczy. To jest właśnie suita z filmu Dracula, to jest suita z takiego filmu niemieckiego Król Ostatnich Dni. To jest suita z filmu do pana Tadeusza Wajdy. Ale podstawowa różnica, dla której ja jakby muzykę filmową muszę mniej cenić, bo skoro dla mnie forma jest rzeczą w muzyce najważniejszą, no to w muzyce filmowej to nie istnieje. Co jest zatem jakby tym impulsem w przypadku muzyki filmowej? Aura emocjonalna filmu, anegdota w nim opowiedziana, obraz? Och tak, wie pan, oczywiście pisywałem muzykę do filmów, które są mi całkowicie obojętne, ale jeśli piszę na przykład muzykę do filmów, zwłaszcza polskich reżyserów, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kuca, Krzysztofa Zanussiego, no to są wszystko ludzie, którzy mówią o moich sprawach, o sprawach mnie niesłychanie bliskich, a w wypadku Kazimierza Kuca
no, opowiadających o tej mojej przybranej ojczyźnie, o Śląsku. Natomiast pisząc muzykę do filmów, do tych kilku filmów hollywoodzkich, które zrobiłem, no, zresztą nie ukrywam tego, że jeśli w Polsce pisuję z przyjaciółmi i z ogromną przyjemnością, to jeśli już tam się wybrałem, to tutaj kolejny będzie pokaz megalomanii, to jednak powiedziałem sobie, że będę pracować wyłącznie z wielkimi. Jeśli się mówi, z kim robisz film, ja mówię z Coppolą, to nie trzeba o tym mówić. Z kim robisz film z Jane Campion, nie trzeba dodawać. Z kim robisz film z Romanem Polańskim, nie trzeba, nie narażam się na to pytanie, a co oni zrobili? A czym dla pana jest muzyka, ta muzyka poważna? Co to jest? Czy to jest zabawa, czy to jest jakiś znak, sygnał ze świata lepszego, świata idealnego? No, zależy jaka muzyka. Pańska muzyka. Moja muzyka. Nie, ja myślę, że to jest no, to, co chyba to co u każdego, no jest to opowieść o samym sobie. No, mi się wydaje, że to jest banał, ale że tylko wtedy to jest coś warte, jeżeli to jest, no ja opowiadam o sobie. Prawdopodobnie często opowiadam o sobie takim, jakim chciałbym być, o sobie dynamicznym, o sobie pełnym wigoru, jakiegoś pędu do przodu, a ja raczej jestem człowiekiem, który dobrze czuje się właśnie, nawet użyję mocnego słowa, w jakiejś takiej stagnacji, w bezruchu. Czasem sobie myślę, że właściwie powinienem zostać mnichem, ale kiedy pomyślę o tym, że ja lubię wstawać tak około 9, 10 rano albo i później, to wiem, że to jest złudzenie. Mnich, o którym pan tu wspomniał, nie pojawił się przypadkiem, ponieważ zdumiało nas to pana zdanie, że jakby najczystszą muzyką i takim zwieńczeniem muzyki w ogóle, a potem już upadek, to jest chorał gregoriański. To jest muzyka śpiewana przez średniowiecznych mnichów. Zwłaszcza wtedy, kiedy ona była tylko śpiewana. Kiedy ona tylko śpiewana i tylko jednogłosowo, jeszcze przed pojawieniem się instrumentów akompaniujących. Ale właśnie dlaczego surowa monodia jest czymś lepszym niż... To jest po prostu to, co jest człowiekowi zostało dane w sposób naturalny. Ten śpiew i to miejsce, gdzie ta muzyka powstawała, te klasztory, ten czas. To sprawiło, że wtedy człowiek dotykał Boga jakby. I ta muzyka jest, ja ją odczuwam jako dosłownie fizyczne dotknięcie Boga. Ale to jest muzyka śpiewana Bogu, czy muzyka dotknięta przez Boga? Jak to jest? Że potem już śpiewamy swoje emocje, cała późniejsza historia muzyki polega na tym, że... Tak, to pan właściwie na to pytanie odpowiedział, bo ja nawet sobie nigdy tego tak nie formułowałem. To jest niezwykle ciekawe pytanie i świetne. Tak, to nie jest muzyka tych mnichów, to jest to... Może w kazaniu, gdybym to było kazanie, powiedziałbym, że to sam Pan śpiewa. A ja lubię bardzo wygłaszać kazania, więc omijajmy tego, dlatego że jedyny zawód, jak mnie pytają, kim chciałbym zostać, to właściwie jedynym zawodem, gdybym nie był kompozytorem, to jest to, że chciałbym być księdzem. Zbliżamy się chyba do pytania, które może będzie podsumowaniem naszego spotkania, mianowicie co dla pana jest podstawową wartością dzieła sztuki, dzieła muzycznego? No nie, ja myślę, że to norwidowskie sformułowanie jest jedyne. No cóż wiesz o pięknie, kształtem jest miłości. To wracamy do tego jednego słowa i właściwie cała nasza rozmowa, ona się powinna do tego jednego słowa ograniczyć, właśnie do słowa miłość, bo ani dobro, ani piękno, to wszystko się mieści w słowie miłość, to już nie sięgając banalnie jeśli można banalnie sięgnąć do Chrystusa, chciałem powiedzieć.
Ale no, ja tutaj przy jakiejś okazji niedawno tak sobie właśnie przyszło mi coś gdzieś tam mówić i uświadomiłem sobie, że Czarodziejska Góra Tomasza Manna kończy się słowem miłość. Tam jest, że ostatni wiersz Boskiej Komedii Dantego to jest w przekładzie Porębowicza miłość, która wprawia w ruch słońce i gwiazdy. A w innym przykładzie, który jest mi bliższy, miłość, takim bardziej rytmicznym, miłość, co słońce i gwiazdy obraca. Mi się wydaje, że jeśli Dante i Tomasz Mann postanowili spuentować swoje dzieła, no jedne z nielicznych, tych, które rzeczywiście zmieniły świat i człowieka, słowem miłość, to mi się wydaje, że to jedyną odpowiedzią na to, co jest wartością sztuki, to jest miłość. I opowiadanie z miłością, opowiadanie bez pogardy, bez tej wyższości awangardowej właśnie, która czasem jest brakiem miłości. Tak jak brakiem miłości jest, myślę, no, bezwzględne lansowanie siebie mimo niepewności do tego, czy jest się coś wartym. Jeżeli mi się to uda sprzedać, a to jest niedobre. Nie trzeba umieć podrzeć partyturę, jeśli ona jest zła. Trzeba umieć spalić książkę, jeśli się czuje, że ona nie jest kształtem, tym norwidowskim kształtem miłości. Że to jest tylko mój egoistyczny, że ja sobie to napisałem, jeżeli to się sprzeda, to wspaniale i uda mi się to ludziom wcisnąć. Ale nie dlatego, że ich kocham, że chcę z nimi porozmawiać, że chcę ich tym utworem uścisnąć, tylko dlatego, że to ja napisałem. Miłość, jeszcze raz miłość.